Witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Ubrani jesteśmy, 17:01, ale no musieliśmy się uczesać, więc No, trwało. Witajcie w naszym Jak takim... grzebieniem, Mateusz szmatką, ale sami rozumiecie, tak. Błyszczy się. No i musiałem zawiesić plakat na szybko. Z tej okazji. Tak, na żywo, Łukaszu, dziś jest odcinek specjalny, raz w miesiącu dla naszych widzów po południu. Robimy live'a, odpowiadamy na pytania, a dziś jest szczególny czas, gdyż, drogi Pawle, minął mniej więcej rok, no bo ciężko to było wycyrklować dokładnie, kiedy się poznaliśmy po raz pierwszy i kiedy postanowiliśmy ze sobą coś robić. Pamiętasz Ja dokładnie, pamiętam. kiedy to było? 19 kwietnia, 19 kwietnia. godzina 17. No na pewno nie, no bo jechałem wcześniej, przyjechałem do Warszawy jeszcze z Maćkiem Lisowskim i przyjechaliśmy Ciebie poznać na żywo i sobie porozmawiać. Później mieliśmy jeszcze spotkanie z Markiem Meissnerem, z kim jeszcze byliśmy? to już Z takie Aśką jest. Kędzierską. Ja mam nawet takie zdjęcie pamiątkowe, to ja mogę Wam pokazać. Proszę bardzo. Mniej więcej rok temu spotkaliśmy się w takim oto gronie i zaczęliśmy sobie rozmawiać. Później, a to wcześniej gadaliśmy, bo to zdjęcie już jest takie późniejsze. No ale to nie było dużo. I zaczęliśmy rozmawiać, co by tu zrobić. Ale wiesz co, bo tutaj widzowie też garnitur zakładają. Słuchajcie, nie trzeba, ale jednak jest nam miło, no, że tutaj świętujecie z nami tak w garniturze, aż się poczułem tak troszkę lepiej, tak, i to sami patroni i osoby, które wspierają kanał, no bardzo naprawdę. Odpowiedź do Arka M20, nie MX20. A nie, jest X na końcu, M20X. Tak, zgadza się. Dorobiłem się słuchawek, gdyż ostatnio pociągnąłem za mocno i sobie kabel uszkodziłem i przerywa mi. I ty też masz audiotechnikę, więc tak. Słuchaweczki dosyć fajne, nie ugniatają mnie przynajmniej teraz w okulary, bo wcześniejsze mnie ugniatały. No i dobra, stuningowani, tak. Te nasze spotkanie, burza mózgów i tak dalej, pojawiło się kilka pomysłów. Jednym z pomysłów była wspólna praca na Twitterze, wspólna praca również na portalu Ekonomia Rosji. I nasze pomysły kierowały się na początek w tym kierunku. Pamiętasz, Pawle? Tak, w kwietniu to, co Ci zaproponowałem, no to żebyś się opiekował ekonomią Rosji i tu akurat sukcesów nie odnieśliliśmy. Natomiast no tutaj druga szansa była i przeszliśmy na YouTube'a. Dokładnie. I słuchajcie, bo chcemy Wam pokazać dziś parę liczb, ile dwoje ludzi, którzy połączą siły wspólnej pasji, no bo robiliśmy to z pasją i zaangażowaniem, może osiągnąć w jeden rok. Ja przygotowałem... Ale jeszcze coś było. Co? Między nami. Romans? Nie no, humor. No humor, dlatego powiedziałem romans. Dlatego humor, tak. Ty zrobiłeś sobie gęś, ja zapomniałem. Dobrze. Tak, no słuchajcie, dużo frajdy, wiele odcinków nam sprawiało, szczególnie na początku, teraz też sprawia, szczególnie jak nie możemy zmontować Jaruskiego i go wrzucamy po kilka razy dziennie i YouTube mówi, że niestety nie. Słuchajcie, jutro to już możemy zapowiedzieć, bo to jest dla fanów i dla tak naprawdę patronów. Jeżeli ktoś lubi naszą satyrę, tych osób nie jest za dużo, ale są tacy i lubi poczucie humoru, które jest coraz bardziej absurdalne, to chyba was czeka najbardziej absurdalny Jaruski w historii i po raz pierwszy bez cenzury. Znaczy, trochę cenzury było,
Może Tak. tak, bo próbowaliśmy to wrzucić na YouTube'a, no ale niestety pan YouTube powiedział, że no nie mogą być takie rzeczy. A więc próbowaliśmy i się chyba w którymś momencie poddaliśmy i idzie bez cenzury. Zobaczymy, jak na to YouTube zareaguje. Nie będzie tej monetaryzacji, więc tu jedynie możemy liczyć na wasze wsparcie, czy właśnie za pomocą YouTube'a, czy za pomocą też Patronite'a. Tutaj też jest ta opcja preferowana. Mhm. No a więc jak najbardziej. Ogólnie stwierdziliśmy, że o ty YouTubie, to nie dajemy ci tego do kontroli, ty sobie nie wrzucaj tam reklam, my to puszczamy jak leci, co się wydarzy, to się wydarzy, więc też zapraszamy na premierę, bo on może długo nie powisieć na tym YouTubie, znając życie, więc jak najbardziej zapraszamy. Tu odpowiedź, jak to jest być YouTuberem. Dobrze? Dobrze, Paweł? Czujesz się już YouTuberem? No mój syn powiedział, że jak nie mam 100 000, to nie jestem żadnym YouTuberem, tylko... Jesteś jakimś pomiotem takim zwykłym. No tak, on jakoś tak mnie brzydko nazwał, mi się przykro zrobiło i powiedziałem, że się nie zna. Tak, zobaczymy, ile on będzie miał tych subskrybentów. Powiem wam szczerze, że nie różni się to mocno od normalnej pracy w jakiejś biurze czy korporacji. Są deadline'y, są spotkania, trzeba pisać raporty, pilnować wszystkiego, księgowości, nie księgowości, więc ogólnie bardzo się to nie różni. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany i myśli, że to jest jakiś high life taki, że to zupełnie inaczej wygląda, to w gruncie rzeczy aż tak bardzo to nie różni się od zwykłej, takiej dobrze zorganizowanej pracy. No, tu ktoś coś dziwnego pisze i my nie słuchamy Tomasza. Słuchasz Tomasza Segielskiego? Wiem, że mnie obserwuje. Pozdrawiam pana Tomasza. A tu napisał Klowis, nie wiem, czy to prawda, bo ja kojarzę, tak, pana, to ten, który tak schudł chyba, tak, to ten. Tak. I który ważne w sumie filmy robił, no podobno, że ogląda Jaruski. Dostałem doceniamy. informację też, no kilka znanych osób gdzieś tam ogląda. Spaczone osoby, zdecydowanie, tak, jeżeli chodzi o poczucie humoru, ale podobno ich jest serdecznie więcej w Polsce. pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie, bo my też jesteśmy spaczeni i akurat nasze poczucie humoru śmieszy i te rzeczy, które przygotowujemy, dlatego też się często śmiejemy z tego. Masz wrażenie, że pracujemy 24 godziny na dobę? Ja czasem też mam takie wrażenie, ale tak źle nie jest. Weekendy mam wolne, mogę stąd wyjść. Znaczy tak, Mateusz robi takie czasami wrażenie, pracuje krótko, zdecydowanie za krótko, ja wstaję o godzinie 5, tak. To wielokrotnie mówiłem, natomiast no Mateusz jeszcze nie jest na tym etapie. Nie, ogólnie pracujemy normalnie, tak, czasami dłużej, czasami krócej, nie sądzę, żeby to było dłużej niż w jakiejś korpo. Natomiast no, praca jest o wiele przyjemniejsza, robimy na własny rachunek. Tu oczywiście jest walka w tym momencie nie z korpo, tylko no w sumie z korpo, bo z algorytmem, który co miesiąc się zmienia, tak żebyście to tak, bo to są takie różne... Podchody, tak, to są, jeżeli myślicie, że Putin to jest mistrzem szachów 5D, to byście musieli zauważyć, co tu się dzieje, jakie rozkminy są, a może teraz to przejdzie, a może teraz coś więcej, a może teraz coś gorzej. Tak, dlatego słuchajcie, też jest istotne, wielokrotnie mówiliśmy, dużo nam dało ten pierwszy etap, no i teraz też nam daje darowizny od patronów, od osób, które wspierają, tak, dzięki wam. Tak naprawdę Mateusz ma na chleb, gęś ma ziarno, w sumie wszystko działa. No i rośniemy, tak, no bo trzeba powiedzieć, że cały czas się rozwijamy i jeżeli porównujemy się, co się stało przez ten rok, no właśnie, to Mateusz troszeczkę liczb przygotował, może do tych liczb przejdziemy, no bo w sumie się zmieniliśmy, być może nie widać tego aż tak, jeżeli chodzi o subskrypcje, bo to każdy patrzy na te subskrypcje, ale już jeżeli chodzi o wyświetlenia, liczbę godzin, no to wygląda to dzięki właśnie widzom, patronom coraz lepiej. Tak, dokładnie, natomiast nie mogę załadować zdjęć, więc musicie chwilę zaczekać. O, jest, wskoczyło mi. Mam kilka plansz dla was.
Przelecimy je na szybko, a później będziemy sobie po prostu rozmawiać i odpowiadać na pytania. Więc załadowała się pierwsza, nie załadowała, to już ją ładuję. I poszła. Prawie 700 filmów, co może się Wam wydawać liczbą niemożliwą, jeżeli chodzi o rok, ale na ten moment jest dokładnie chyba 688 w tym momencie kręcimy. Jak na taką współpracę, gdzie ja jestem od lipca na YouTubie, można powiedzieć, no a Paweł zaczynał kręcić wcześniej, ale tych filmów Tak, było właśnie mniej. powiedzmy, tak, zaczęliśmy kręcić pierwsze te takie moje, gdzie nadawałem z tego strychu. To był luty, końcówka lutego, natomiast współpraca z Mateuszem to jest lipiec, natomiast współpraca ta zaczęła się już w kwietniu, gdzie zaczęliśmy tworzyć artykuły na Ekonomia Rosji. Tak jak mówiliśmy. No i współdziałanie na Twitterze, szukanie materiałów. Tak, na wymiana początku tych to było informacji. top 10 plus te różnego rodzaju prasówki, wymiana informacji, takie codzienne informacje. No i narodził się na początku, to też możemy powiedzieć, tak, słuchajcie, bo był taki pomysł, Mateusz miał taki pomysł, żeby kręcić tylko Jaruski, tak? To ja zawsze to opowiadam i ten Jaruski to tak każdy miał mieć 200 000 i z tego mieliśmy żyć, tak, bo to tak wszyscy mają podobne poczucie humoru niż my. Jeżeli chcesz się pojedynkować na świetne pomysły, to ja przypominam, że chciałeś szukać do współprowadzenia Ladyboya. Tak, i to uważam, że to jakiś był ciekawy pomysł, no ale niestety nie zrealizowaliśmy. Natomiast no potem zdecydowaliśmy się na codzienny ekonomiczny przegląd, który zaproponowałem, żebyśmy od lipca puszczali. No i chyba to jest taki sztandarowy, chyba nasz, można powiedzieć, format. Potem doszły nowe formaty, współpraca właśnie z Markiem, z Łukaszem. No i też powiemy później, bo szykują się nowe współprace, nowe formaty, nowi prowadzący prawdopodobnie, ale to za moment. Tak, następna plansza, prawie 36 000 subskrypcji. Wiele osób próbowało po nas, wiele osób próbowało przed nas. My troszeczkę na YouTube'a weszliśmy za późno, jeżeli chodzi o tematy związane z Rosją i ominęliśmy ten wielki boom. Natomiast jak na to, że weszliśmy ponad rok później, no to jednak jesteśmy zadowoleni. No i brakuje nam w tym momencie 150 osób, subskrybentów do 36 000. Jeżeli ktoś z Was ogląda, nie subskrybuje jeszcze kanału, to jak najbardziej zapraszamy, może uda się w tym odcinku tego dokonać. Jeżeli chodzi o następne, prawie 300 patronów, co jest niesamowitą liczbą. Przez chwilę było 300, natomiast komuś się skończyło i spadło chyba teraz. Tak, bo właśnie to wielokrotnie mówimy, tam mamy tego Tipeya i to wygląda tak, że ktoś wykupuje na 6 miesięcy, potem się kończy ta subskrypcja i wygasa, część osób odnowiła, część osób nie odnowiła i to tak często wygląda. Pamiętajcie, jeżeli macie Tipeya, czyli zapłaciliście z góry, no to bardzo często nawet po miesiącu, dwóch osoby piszą, że tam przepraszam, ale nie zauważyłem. My jakoś specjalnie, nie wiem, tak, bo niektórzy to wysyłają jakieś takie monity, coś tam, my jakoś tam nie. się tym za bardzo Natomiast jeżeli chce nie ktoś przejmujemy, być znowu ale jubileuszowym 300, bo my będziemy tak. mogli mieć 300 teraz patrona co chwilę w ten sposób, więc jak najbardziej zapraszamy. 300. Słuchaj, mam pytanie, czy mamy odpowiadać na bieżąco na pytania, czy potem, bo mogę się zgubić potem. No to teraz wrzucam tylko jeszcze informację. Prawie 4 miliony godzin obejrzanych materiałów. Ja się dokopałem do statystyk od samego początku YouTube'a. Słuchajcie, obejrzeliście nas łącznie wszyscy 4 miliony godzin. To jest nieprawdopodobna liczba. Jesteśmy po prostu w szoku. Tak, odpowiadamy na pytanie teraz.
No dobra, tak, no słuchajcie, dużo z jednej strony, myślę, że w przeciągu roku moglibyśmy więcej, tak, to na pewno, ja to Mateuszowi mówiłem, nie? Tak. Ale patrząc na jak możliwości i na to, co się dzieje obecnie na YouTubie, gdzie wiele kanałów ma dosyć duże spadki, jeżeli chodzi o widzów, no myślę, że tutaj staramy się dostarczać taki content, który wiele osób interesuje, takie wiadomości, zresztą widzicie, tak ja z tym wstawaniem rano nie żartowałem, dlatego że staramy się, żeby te informacje zawsze były aktualne, to jest jak gdyby najistotniejsze i staramy się, żebyście nie musieli szukać tych informacji gdzieś indziej i żeby one były wiarygodne, tak? Nie staramy się jakoś tworzyć clickbaitów czy straszyć kogoś, no bo pewnie dzięki temu moglibyśmy zyskać więcej, natomiast no, staramy się przekazać Wam jak najbardziej takie istotne i rzetelne informacje. Tutaj pytacie się, co z kolacjami czwartkowymi, no i tu będzie taki... No. Tak, być może coś takiego się pojawi, natomiast wielokrotnie o tym mówiliśmy. Kolacje czwartkowe to był wspólny format kapitana Maćka Lisowskiego i nasz, tak? My braliśmy w tym udział, natomiast zapraszanie gości, prowadzenie tego należało do Maćka, tak? No i w tym momencie na początku miał być co tydzień, potem co 2 tygodnie. No i w tym momencie Maciek ma pewne problemy, jeżeli chodzi o YouTube'a, zresztą nie tylko on. Z tego co widziałem ostatnio nawet 4 programy próbuje tworzyć własnoręcznie, natomiast no te kolacje czwartkowe zeszły na plan dalszy i ich po prostu nie ma. Natomiast to nie znaczy, że tego typu dyskusja z naszej strony nie będzie. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że bo tu często, ponieważ ja zacząłem występować najpierw u Maćka, tak samo Mateusz występował, my nie jesteśmy jakimś wspólną rodziną, bo tu często mówiło, że Mateusz to jest synem kapitana. Nie, Mateusz nie jest synem kapitana, nie jest też moim synem, mamy inne geny, że tak powiem. Ja mam bliżej gęsi geny. Tak, i nie wymieniamy się tymi genami, jeżeli te dalsze pytania, w żadnej konfiguracji. W każdym bądź razie no, jesteśmy zupełnie różnymi podmiotami, ta współpraca na początku była, natomiast jeżeli chodzi o to, no to my nie prowadzimy jakiegoś wspólnego tutaj kanału z Maćkiem, tak, współpracujemy jak najbardziej, lubimy się i występujemy tak jak z wieloma osobami, natomiast nic nas jakoś tam w sposób prywatny więcej oprócz przyjaźni nie łączy, bo to tak też chciałem wytłumaczyć. Czy Krzysztof Stanowski ogląda nas? Nic nam o tym nie wiadomo. Ja wiem, że Krzysztof jest bardzo zapracowany, natomiast wiem, że mnie obserwuje. Tak, i wiem, że często Twitterze piszecie, żeby nas zaprosili. My na to nie mamy wpływu. Wiemy, że no nasz format w tym momencie być może nie jest interesujący, no bo Krzysztof szuka osób na stałe, tak? My współpracy na stałe takiej jako pracownicy no na pewno nie podejmiemy, tak? Dzięki tutaj Bartek za wsparcie. To rozumiem. Bo myślałem, że to już na jutrzejszy ten Jaruski. Natomiast my chcemy tworzyć to, co tworzymy, sprawia nam to frajdę, sprawia nam to czasami przyjemność, czasami jest to jakiś tam też obowiązek wobec widzów, no bo czasami też nawet jak gadamy z Mateuszem, no to czujemy się zobowiązani dostarczyć Wam te informacje, szczególnie kiedy widzimy, a naprawdę często widzimy bardzo dużą nierzetelność, tak? I nas to trochę boli. To też nie ukrywam. Nie chcę tu jakoś tworzyć, że jakąś mamy nie wiadomo jak wielką misyjność, bo pewnie tak nie jest. No natomiast jeżeli chodzi o te informacje z Rosji, no to myślę, że dla wielu osób i tak byśmy chcieli, żebyśmy byli pierwszym źródłem informacji, bo staramy się tworzyć te informacje, przekazywać te informacje, tworzyć to złe słowo, przekazywać te informacje w sposób właśnie rzetelny, prawdziwy i żebyście widzieli czyli nie tworzymy jakieś tezy,
i do tej tezy coś tylko po prostu przekazujemy tak, jak jest, tak? Komuś się to może nie podobać, to już zostawiamy widzom. Tak, ja wrzucę może kolejną planszę, bo sobie robiłem tą weryfikację dzisiaj przed odcinkiem. Ponad 60 paczek już wyjechało do Was, wysłane zostały różne rzeczy, kubeczki, naklejeczki, jakieś słodkie poczęstunki. Możecie dać znać na czacie, bo wielu z Was, którzy najczęściej komentują na naszych czatach, no bo jesteście wtedy też najszybsi, nie ma co ukrywać. Dostaliście od nas prezenty, chcemy, żeby ten kanał, jeżeli my rośniemy, to żebyśmy mogli się Wam też w jakiś sposób odwdzięczyć, no i to na razie chyba idzie całkiem fajnie, niemal codziennie lecą kubeczki, w tym momencie mamy ten kubeczek z Pawłem, ze mną i z Gęsią w stylu komunistycznych Chin. Myślę, że już Rewan 2 paczki wygrał, bo pamiętajcie, ci, którzy wygrali, resetuje się licznik i nowe kubki, nowe grafiki można od nowa startować, więc jak najbardziej. Proszę bardzo, dużo spacerów i wtedy można sobie nas słuchać. Tak, ze statystyk widzimy, że część z Was, właściwie połowa z Was nas nie widzi, tylko nas słucha. Więc to też jest bardzo miłe, że możecie w ten sposób spędzać czas. Nas słuchając, za chwilę się zrobi ciepło, mam nadzieję, zaczną się grille, zaczną się wypady, rowery. Pamiętajcie od nas i możecie sobie wtedy słuchać nas i jednocześnie spędzać przyjemnie popołudnia. Mam jeszcze jedną grafikę, 10 różnych formatów i pomysłów na programy. Paweł, jesteś w stanie wymienić wszystkie? Tak, oczywiście. To zobaczymy. Tak, a będzie jakaś nagroda? No, nie skompromitujesz się, to powinno być nagrodą. Dobrze. No słuchajcie, jeżeli chodzi o te podstawowe, no to codzienny ekonomiczny przegląd, czyli w skrócie CEP, komentarz dnia, lupa gospodarcza, oczywiście Global, CEP Chiny. Dobrze. 10, okej. Dalej mamy porozmawiajmy, 11. Dalej mamy strefa ekspertów. Następny, dalej mamy ja ruski. Następny, Chiny już mówiłem. Dalej mamy CEP statystyka. Następny. No i jeszcze 10, tak? To jeszcze jakiś No jeden. takie top 10, żeby było. A, jeszcze tak, no w niedzielę top 10, tak, oczywiście. Tak, no i 10 pamiętaj, formatów. kolacje czwartkowe. A, jeszcze kolacje i inwestycje, które w tym momencie... No i Q&A, No, które regularnie też jest. Więc jest trochę tego. No i 13, ja widzisz, zapomniałeś, Dziki Wschód, który co jakiś czas To ty jeszcze zapomniałeś. prowadzę. No i tak, i no, który ostatnio był, wiele osób, no i w sumie piszcie, tak, jeżeli jesteście fanami Dzikiego Wschodu, bo to jest taki monolog, ja często przynudzam, trochę nie jestem do końca zadowolony z tego, część osób się podoba, do końca nie rozumiem, bo wydaje mi się, że lepiej wypadam, kiedy jest Mateusz czy jakiś gość, natomiast no na pewno tam jest więcej czasu, więcej jakiegoś wahania, więcej przemyśleń, więc piszcie, tak, ja akurat lubiłem, bo od tego zaczynaliśmy, od tego Dzikiego Wschodu, tego dosyć dużo było, szczególnie tam było dużo odpowiedzi właśnie na pytania, dużo live'ów, ja lubię robić live'y, lubię tutaj z Wami spędzać ten czas. No więc piszcie, jak byście chcieli i co byście chcieli, bo mamy też pomysły na nowe formaty, natomiast będziemy też uwzględniać Wasze potrzeby, tak? Jak chcielibyście, żeby ta wiedza była przekazywana. Nie wiem, czy te 2,5 godziny
Dzikiego Wschodu to jest optymalny proces, bo tu Mateusz Chciałeś zawsze mówił mi, że podkręcać. nie. Chciałeś Mówił mi, że nie. podkręcać. Mhm. Tak, mówił, że to jest nikt rozsądny nie jest w stanie po prostu tyle czasu wysiedzieć i Bo słuchać. mózg i to, wybucha po prostu. tak, mózg wybucha, szczególnie, że tam są jakieś takie naszpikowane często danymi te informacje i mocno gospodarcze i też czasami zapominam się i używam jakiegoś takiego, można powiedzieć, branżowego języka, chociaż się staram. No a więc tak, 2 godziny monologu i jest git. Piszcie, tak, no bo na pewno trzeba go przeorganizować, lepiej przygotować. Mam pewien pomysł i to powinno się już pojawić w maju. Natomiast piszcie, czy chcielibyście ten Dziki Wschód, no troszeczkę lepiej zorganizowany i właśnie w formie jakiegoś monologu. Tak. I piszcie też, jakie są wasze ulubione formaty, które wspieracie. Pamiętajcie, jedna rzecz, bo my sobie zrobiliśmy na Patronite taką możliwość, że możecie nas wesprzeć i możecie, i dla nas to jest istotne, bo my też patrzymy, słuchajcie, ja wiem, że to tak może wyglądać, że patrzymy, co wspieracie, ale dla nas to jest taka najistotniejsza, no bo to każdy troszeczkę głosuje rękami i nogami i patrzymy, co wspieracie na Patronite. No i też widzimy, że jeżeli chodzi o Patronite, no to największą popularnością się oczywiście cieszy codzienny ekonomiczny przegląd, cieszy się też lupa, tak, nasze komentarze. Natomiast jeżeli ktoś nie wspiera, a ktoś nas słucha i chciałby, tak, żeby nasze programy powstawały, no to przypominam, że tutaj jest taka możliwość, tak, adres jest pod każdym, słuchajcie, tutaj macie wyświetlony, natomiast adres jest pod każdym filmem, czyli na Patronite, no już Mateusz mi zdjął. No bo tu jest ważne pozdrowienie i wszystkiego najlepszego od podróżnika paszportu. Dzięki Mati. Pozdrawiamy. Dzięki Mateusz i też pozdrawiamy. Warto nas zaprosić, bo dawno nas nie zapraszałeś, a więc jak nas słuchasz, to my z chęcią zawsze jesteśmy do dyspozycji. Natomiast tak, na Patronite jest taka możliwość właśnie zagłosowania. A może w drugą stronę? Mateusz Tak? niech do nas przyjdzie. To nie pomyślałem. Dobrze, to pomyślimy, pogadamy potem. Jakbyś, Mateusz, chciał porozmawiać, to my do ciebie napiszemy i sobie ustalimy. Natomiast wracając do tego Patronite'a, możecie wesprzeć wasz ulubiony format. Pamiętajcie, wystarczy wejść na Patronite, no i wtedy głosujecie własną kieszenią, co powinno być kontynuowane, a co nie. Co nie znaczy, że te najgorsze tytuły będą eliminowane, chociaż no nie ukrywamy, że najsłabiej Jaruski wypada. No i mamy nadzieję, że to się kiedyś zmieni i to poczucie humoru zagości w tych ponurych sercach Polaków. Teraz od Wiktora. Kiedy będzie coś tylko dla wspierających? Kapitan robi. Słuchajcie, robimy 14 filmów tygodniowo. Ale nie, ostatnio pytaliśmy się, zrobiliśmy ankietę, czy mamy robić CEP Extra, bo taki pomysł był, tylko dla wspierających, żeby nie przedłużać tego CEP-a, znaczy on i tak się teraz już przedłuża do 40 minut, bo takie mieliśmy obawy i większość właśnie was w ostatnim miesiącu zagłosowała, że nie chce tego. A więc no tu musicie się zdecydować, czy chcecie, czy nie. Ja wiem, że my pytamy wszystkich, natomiast no jesteśmy dla widzów. Nam zależy przede wszystkim, żeby te informacje się rozprzestrzeniały. No, też wydaje się, że ja osobiście wolałbym, żeby ktoś mnie z własnego, żeby nie był jakoś tam przymuszany, tylko chce wesprzeć kanał, wspiera, wchodzi na Patronite, klika, lubię, Jaruski, ze szwagrem oglądamy, tak, nie rozkręca się, ale czekamy i to już jest 10. odcinek i cały czas wpłacamy, licząc, że będzie o tej ekonomii, tak. No, dajemy wam wybór, tak, no i mamy te kanały otwarte w tym momencie, nie chcemy tego zamykać, robić jakiegoś paywalla i tak dalej, no chociaż myślimy, szczególnie jeżeli chodzi o Jaruski, najwięcej. Dlaczego? Dlatego, że no YouTube nam po prostu go cenzuruje, blokuje, nie mamy zielonego pojęcia, znaczy podejrzewamy, patrząc na ten ostatni, a to się jutro przekonacie, dlaczego. No natomiast no YouTube stawia na ten content family, ten content komentary, no jest, że tak powiem, niepreferowany
No i tak próbowaliśmy w Jaruskim zacząć od kotków, a skończyło się nie powiem na czym, ale to... Ja nie mogę teraz powiedzieć, no bo teraz... No nie, właśnie nie chcę tutaj właśnie. spoilerować, no nie mogę. Słuchajcie, to jak się skończył Jaruski jutro, który obejrzycie, to ja się w sumie nie dziwię. Nie, ale ogólnie no nie robimy aż takiego, no bo to już stwierdziliśmy, że to już jest przegięcie, tak, ze strony YouTube'a i tam, tak, ale często też właśnie się cenzurujemy. No i pytanie, to jest właśnie ten content, nad którym się często mocno zastanawiamy, bo jeżeli chodzi o, to już tak szczerze, wpływy z reklamy, no to są znikome, tak, i ogólnie no wpływy z tego formatu mamy małe, bardzo dużo czasu nam zajmuje jego przygotowanie. To jest format, na który poświęcamy najwięcej czasu. Co ciekawe, o wiele więcej niż wyszukanie informacji ekonomicznych, bo te informacje często mamy w głowie. No jeżeli codziennie... W sensie nie, że z głowy sobie bierzemy te informacje, tylko... Nie, no ale... Tak, no mamy jakieś już... Łatwo jest nam wyszukiwać, łatwo jest znajdować. Wiemy, jak wcześniej było, znamy dokładne liczby, jaki był import Rosji, eksport, produkt, budżet, więc łatwo jest to, tak, jeżeli się pojawi jakakolwiek nowa informacja, to od razu ten mózg wyłapuje. W przypadku na Jaruskiego musimy się przyłączyć na totalnie humor abstrakcyjny. Jest to fajna odskocznia, no natomiast pożera czasu czasami nam w tygodniu, można powiedzieć nawet do 8-9 godzin dochodzi przygotowanie odcinka. Zwróćcie uwagę na najbliższym Jaruskim, ile razy się przebieramy w trakcie odcinka. Tak naprawdę będziecie mieli odpowiedź, ile to dni trwało. No można powiedzieć tak, zaczęliśmy przecież w poniedziałek był wtorek, środa, czwartek i dzisiaj końcówkę robiliśmy w piątek, a więc 5 dni. No po kilka godzin, tak? Kilka godzin łącznie, nie po kilka godzin codziennie. Nie idźmy w tą stronę. Dobrze, podlicz sobie, że będzie tak za 8 godzin w tym tygodniu na pewno. Tak, z montażem, okładką, wrzuceniem może być. Tak, bo to jeszcze wiesz. Trzeba przygotować te dyskusje na temat, co ma być, co nam się nie podoba i tak dalej. No chcemy, żeby to był fajny produkt, chociaż tak jak mówię, no fajnie by było, jakby tutaj było więcej oglądających, więcej wspierających, to by nas na pewno dopingowało, bo to jest, słuchajcie, trudny format. Ale zostawmy tego Jaruskiego, bo Zgredek będzie twój materiał. I to będzie końcówka właśnie, między innymi twój materiał będzie końcówką. Słuchajcie, też apel, jeżeli macie jakieś, sami przeglądacie, Litka to robi, Zgredek też, Filip widziałem też coś wrzucił i wysyłajcie do nas te maile, to z śmiesznymi historiami z Rosji, my je czytamy i Zgredka na przykład jutro materiał tak, jak najbardziej Zgredek. On już wie, co tam się będzie działo, więc widać reakcję. Tak, będzie grubo. Tak, tutaj jak tylko powiedziałem, żeby tego Jaruskiego, Tomek tutaj poczuł się zobowiązany i został 300 patronem, a więc panie Tomku, gratulacje. Tutaj są też koneserzy humoru bardzo abstrakcyjnego. Można powiedzieć, że ten nasz humor jest no mało polski chyba. Mało polski. Jest dziwny. Dobrze, jest troszeczkę dziwny, tak, bardziej taki czarny. No zresztą sami zobaczycie, na co nas stać w tym ostatnim odcinku. Za każdym razem nam się wydaje, że coraz lepiej nam to wychodzi. Też, to znaczy coraz głupiej, coraz bardziej abstrakcyjny. Tak, coraz bardziej abstrakcyjny. Nam się coraz bardziej podoba. Niekoniecznie wam, bo to różnie też może być, zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast wracając, wyjdźmy już z tego Jaruskiego. Ty się tam zapętliłeś, tak, ugrzązłeś. Jaruski cię złapał za stopę. Tak. Słuchajcie, dzisiaj kręciliśmy dosyć dużo wczoraj też zresztą. Tak. Dziękujemy, Łukasz. Bije, bo kocha. No dokładnie. Słuchajcie, ja tu gdzieś widziałem chyba pytanie, czy się kłócimy. Czy nie widziałem, czy mi się wydawało. Kłócimy się? Tak. Codziennie. Ostro, na noże.
Nie, ale tak Nie. naprawdę to nie. Jakieś tam... Nie, kłócimy się. Czasami się kłócimy. No dobra, ale ile tego było? Jak na 700 filmów... A, takich dram, to nie, tak, no dram nie. strzelajcie, Znaczy ile na 700 filmów było dram? Nie wiem, może jedna, nie, no dwie, czasami mamy różne zdanie, tak? ale to normalne ale jest. No. to jest normalne, no nie ma takiej, że bo chyba żaden z nas focha nie strzela, tak? Mhm. Tu No. czasami inni Inni? no, dobra. Czasami ktoś w tej branży strzela focha, natomiast no my tutaj nie strzelamy jak najbardziej focha, tak? No raczej ta współpraca na razie, oczywiście no są jakieś tam różnice w stylu mi się ta okładka nie podoba, Mateusz mówi, że jest super, tak? I jest sporo jakichś tam dyskusji. Że któryś z nas nie czuje jakiegoś tematu na komentarz, no bo wiecie, jeżeli musimy o tym rozmawiać, musimy czuć. Albo Paweł nie Dobra, czuje jeszcze raz wrócę. No to, co nas łączy, to na pewno ten humor w Jaruskim. Tu jakoś jesteśmy niestety tak, trochę skrzywieni, tak, i nas tak. A więc jak piszecie, że was to nie śmieszy, to my tego nie rozumiemy, bo nas to akurat bardzo śmieszy. Szczególnie te nasze rzeczy. I to nas na pewno łączy, tak? Zresztą na samym początku, i to jest prawda, tak, ja się cały czas śmieję z tego, że tam, bo na początku Jaruski miał się nazywać tego w TV wam nie pokażą. I to miał być naprawdę program, który miał ściągać 200 000, miał być inny i Mateusz miał taką on tego nie lubi, jak ja ciągle to powtarzam. Ale słuchajcie, no to faktycznie miał być coś innego. No i ten Jaruski jest cały czas coś innego od tego, co widzicie, tych poważnych głów, tak? My sobie dworujemy sami siebie bardzo często z Rosjan, no w sumie ze wszystkiego. No nie ma tutaj świętości, jeżeli chodzi o Jaruski. No i czasami w sumie też z pewnych tabów no próbujemy je łamać, co nie zawsze się właśnie YouTube'owi podoba. Dokładnie. Na razie widzę tylko, że Jaruski ma być i żadnych pytań. Więc ja może sobie zerknę. No, na fanów trafiliśmy, te 800 osób, to są te osoby, tak, czy 900, przepraszam, już 900, tak, które jak kształtuje oglądają. się wiekowo widownia? Czy YouTube daje takie statystyki? Daje. Możemy wam przeczytać, czemu nie? Nasza widownia to mężczyźni. Ale 10% jest prawie kobiet. Tak, i to się zmieniło, bo jak sam nadawałem, to były, i to pewnie zasługa Mateusza, ja tak podejrzewam, tudzież Wacusia, bo widziałem takie dwa momenty. Kiedy Mateusz się poprawił, to kobiet przybyło, i kiedy Wacuś się pojawił w programie, to też kobiet przybyło. Więc bo to tak pewnie, że tak bardziej rodzinnie jest. Mateusz ściąga swoim Wacuciem kobiety, tak? Chcesz powiedzieć? Za co powiedziałeś, nie? Nie no, że najpierw swoim urokiem wiesz, ściągałeś, no a potem Wacusiem już ściągałeś, nie? To było łatwiej, wiadomo. Okej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o statystyki, 13-17 lat nie ogląda nas nikt. A więc jeżeli ktoś nas ogląda, kto ma 13-17 lat, to musi się przelogować na własne konto, a nie oglądać na koncie rodziców, no bo według statystyk... Tak, bo my nie wiemy, tak, bo do tej pory twierdzimy, nawet były jakieś tam pytania z Krajowej Rady, czy nas, bo tam zgłosiliśmy oczywiście nasz program, czy nas oglądają dzieci, no to nas nie oglądają dzieci, no bo tak wynika jak gdyby ze statystyk. Natomiast no ja mogę polecieć całe, bo mam tak, ten 18-24 2%, czyli młodzież raczej nie. 25-34, czyli troszkę starsza młodzież 10%, moi rówieśnicy 35-44 lata to jest 27%, Pawła rówieśnicy 45-54 lata to jest 31%, więc tu jest większość, później 55-64 lata 18%, ponad 65 lat to jest 10% i jeżeli chodzi o kraje, to mamy Polska 80%, Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Holandia, Czechy, Irlandia, Kanada, Norwegia, Szwecja, Belgia, Hiszpania, Szwajcaria, ale to są już coraz mniejsze ilości. Rosja, oficerowie prowadzący 68.
więc Tutaj widz pisze, że nie pociągam panów. Znaczy, rozumiem, że Mateusz pociąga. Gratulacje, Mati. Tutaj od pana Mariusza pozdrowienia. Natomiast jeżeli chodzi o gęś, no to w którymś momencie tak, w którymś momencie pojawiła się taka maskotka, można powiedzieć. Mam w klapie tą maskotkę, tak, to jest podarunek od Mateusza. pozdrawiamy. Nie, to jest podarunek. Pan przyszedł do nas w Warszawie, jak mieliśmy występ i dał nam kubka. Tak, że to nie mój zakup. To nie. To pan nam dam, dziękujemy serdecznie. Ja niestety nie wiedziałem, że Paweł założy i moja gdzieś jest, ale teraz już nie będę wstawał i nie będę szukał. Tak, dziękujecie, że nas wspieracie na żywo. Widzę, że na Patronite i na YouTubie. To jest nam zawsze bardzo miło. Tak, tutaj ktoś, nie powiem kto, pisze, że na koncie taty. Na swoim się ogląda. Na taty trzeba zasubskrybować, natomiast oglądać warto na swoim i też warto zasubskrybować. Piszecie 45. Co? Dajecie radę żyć z 6? O co chodzi? Nie wiem. Nie wiem, może filozoficznie. Napiszcie o co chodzi, bo ja nie wiem o co chodzi. Kota adoptujcie, to zawsze działa. Nie, no ja mam psa, więc nie mogę mieć kota, bo mój pies goni wszystkie koty. Mateusz miał psa, ale ja będę miał. Ale psa, się wyprowadził i nie tak. ma już teraz psa, bo był chyba mamy, tak? Czy tak, ale tak? Tak, ale ja nie wyprowadziłem się od mamy, tylko mieszkałem blisko mamy, więc często go u No siebie dobra, tam no. Okej, ale będę miał najprawdopodobniej psa w ciągu najbliższych kilku miesięcy, więc nie będę miał kota. Tak, i tutaj słuchajcie, pies jest na dole, bo pada deszcz, on nie lubi jak pada i się trochę boi i ten. W każdym razie pytacie się też często, to jakieś pytanie też się powtarza, czy wolimy, żeby było wspieranie na YouTubie, czy na Patronite. Mówiliśmy na Patronite. Natomiast jedną rzecz zwracamy i tu wielkie podziękowanie dla Gumiśka, dla Reta i dla Rewejna za wspieranie, tak? No bo YouTube bardzo lubi, jak się dużo osób wspiera kanał podczas oglądania i on wtedy podbija te reklamy i te statystyki i tak dalej. A z jednej strony oczywiście więcej finansowo nam się bardziej to opłaca na Patronite, natomiast no, YouTube promuje te programy, gdzie jest dużo tych donate'ów i tego wspierania i wtedy one się lepiej rozchodzą po prostu w internecie, no bo on twierdzi, że skoro tyle osób to wspiera, tylu osobom się to podoba, no to wtedy jest wartościowy content. No bardzo tak po amerykańsku. Mati pyta, czy otrzymaliśmy kiedykolwiek maila od widza z Tak. Rosji. Tak? Bo ja nie otrzymaliśmy. wiem. Tak, otrzymaliśmy. Natomiast no, nie było to jakoś nic takiego ciekawego, tak, jakieś były tam informacje, wiadomości, czy czymkolwiek. Znaczy, ja nie wiem, czy z Rosji, był po rosyjsku, może tak. I że z Rosji, może tak. Tu Karol, pytanie z rosyjskiej ambasady. Mamy zaprosić kogoś, czy z polskiej ambasady? Nie, nikogo z rosyjskiej ambasady nie będziemy zapraszać. Przykro. Ja nawet czasami tam kiedyś miałem taki pomysł, żeby kogoś z rodziny zaprosić, też nie do końca wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie, no osoby, które są rosyjskojęzyczne, jak najbardziej są. Wielokrotnie mówiliśmy, że nasz kanał nie ma jakiegoś takiego podłoża, że walczymy z osobami rosyjskojęzycznymi czy Rosjanami, tylko staramy się przekazywać informacje z Rosji, a że często te informacje są inne niż przekazuje reżim, no to może się to nie podobać obecnemu reżimowi i zdajemy sobie sprawę i mieliśmy już z tego powodu problemy. No mamy nadzieję, że jakoś sobie też w przyszłości z tym poradzimy. Dokładnie. Z pieczątką był ten list z Rosji? Nie, tu chodzi chyba o maila, tak? Znaczy takiego elektronicznego, nie, taki papierowy to nie. Tu piszecie, czy nie sądzicie, że za tak wiarygodne dane ktoś z agentów wschodnich was obserwuje? Znaczy wiemy, że ktoś nas obserwuje, a więc, bo tak jak mówiliśmy, no były jakieś tam
już zgłoszenia do prokuratury, była sprawa właśnie na policji, tak, o podszywanie się pod nasze tutaj, to wielokrotnie mówiliśmy, tak, jak to wyglądało, nie chcemy do tego po raz setny wracać. Chłopaki, jakie macie kompy? No mój to powinniście znać, bo patroni właściwie zebraliście kasę i publikowaliśmy. Gdzie myśmy to opublikowali? Na Patronite? Te specyfikacje? Tak, i tutaj było też na którymś spotkaniu pokazane, jak to wygląda, a więc też nie wiem. Tak. Ja nie pamiętam, gdzie mamy to opisane. Zbiórka na... Aha, to jest link do zrzutki. Gdzieś jest, albo u mnie na profilu na Twitterze, albo jest odcinek nawet o tym. Ja już nie pamiętam, bo to 3 miesiące już chyba jest. Bardzo fajny komputer, udało nam się zakupić, serdecznie dziękujemy. Taka anegdotka, montowanie filmów i to, że możemy wypuszczać teraz tempo 2 filmy dziennie i mam jeszcze trochę życia, jest właśnie dzięki Wam, dzięki temu, że udało nam się go zakupić, bo przyspieszyło nam to montaż, tłumaczenia naprawdę znacznie. Jest to wielki komfort i ułatwienie pracy. Więc jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Tak, tutaj też coś piszecie, czy na X jesteśmy? Nie, na X jest. Tak, na X jest, tak, pewnie ta specyfikacja. Tutaj też było pytanie do Ciebie, czy będzie rozmnażany gąsior? Ja już mówiłem, że pluszowych gąsiorów się nie da rozmnażać. Ja go mogę rozmrozić, jak go zamrożę, ale rozmnożyć raczej nie. Natomiast słuchajcie, pojechałem z dziewczyną do wesołego miasteczka, udało nam się wygrać gąsiora, postawiłem go na półkę i to tak zażarło. I tak się zaczęło. I tak się zaczęło. Ten ziarno, przysyłane, Mateusz ten zamiast gąsiorowi to sam. No tak. Tak. Tu słuchajcie, piszecie coś o jakimś coming outcie. Nie za bardzo rozumiem, czy chodzi o naszą orientację seksualną? Nie wiem. Więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, no to piszcie prywatnie, jakieś macie propozycje, nie? No co rozważymy, tak? Nikomu nie powiemy nie, tak? Żeby nie było, tak? Bo się ktoś może poczuć urażony, tak? Natomiast jakiegoś coming outu się nie spodziewaliśmy. Słuchajcie, chcecie tą specyfikację, to ja ją przeczytam, żeby nie było. Intel Core i7 14700KF i to jest chipset Intel Z790, 32 GB RAMu DDR5, karta Nvidia GeForce 4070 Super, moc karty graficznej 12 GB, GDDR6X i dysk 2 terabajty. No, jeżeli komuś to coś mówi, to super, mnie tak średnio, ale jest naprawdę maszyna i fajnie działa i dzięki temu możemy szybciej wszystko robić. Mówicie, Wiedźmin pójdzie, słuchajcie, ja nic na tym komputerze nie instaluję poza tym, co potrzebuję do pracy, mam konsolę i praktycznie nie odpalam, więc nie mam czasu. Ja mam prywatnego, kupiłem go jeszcze przed naszym nagrywaniem, Intel Core i9, Asus ZenBook, prywatny, bez ten. Natomiast ostatnio, słuchajcie, musiałem zakupić też stację. W tym momencie, co ja kupowałem, coś ci mówiłem. Kupowałem tą stację, jeżeli chodzi o braki prądu, tak? Bo czasami u mnie takie są blackouty, a więc kupiłem też stację. Jeżeli zabraknie prądu, no to jestem na to przygotowany. Mamy 2 łącza w tym momencie. Jeszcze jest problem u Mateusza, bo jest tylko jedno łącze internetowe. Tak. I tak jak dzisiaj rano był z tym problem, u mnie mam 2, jedno zapasowe, jedno główne. 2 sposoby zasilania, więc jesteśmy gotowi tutaj na różnego rodzaju ataki. No zobaczymy,
jak to będzie. Też zakupiliśmy odpowiednie światła, mikrofony. No tutaj jeżeli chodzi o studio, pewnie jeszcze muszę I ostatnio dorobiłem się pianki. słuchawek. Tak, a więc cały czas jak gdyby inwestujemy tak, żeby komfortowo wam się nas oglądało i słuchało. Więc jeżeli też macie jakieś pomysły, co możemy zmodyfikować, zmienić, żeby było lepiej, to oczywiście, że tak. Jeżeli będziecie pisać, że mikrofon za 10 000, to nie, chyba że jakoś to uzasadnicie no bo takie też są propozycje, tak, żeby tutaj jakieś rzeczy dziwne robić. Na ten moment my tego nie czujemy, żeby kupować mikrofony po 10 czy 12 tysięcy, bo takie propozycje często też mieliśmy. Słuchajcie, tam wcześniej było pytanie, czy planujemy spotkanie z fanami. Spotkaliśmy się miesiąc temu w Warszawie na Stadionie Narodowym. Było spotkanie. Tu Bartek pisze o procedurę zostania patronem na Patronite. Ja mam prośbę do naszych moderatorów, może skontaktujcie się z Bartkiem, jeżeli nie potrafi, to no pomóżcie mu, jeżeli jest taka możliwość. Dziękujemy, Paradoks. Słuchała Wolna Europa, tak, być może. Natomiast nie widać tego w statystykach. Czy planujecie grilla z fanami w wakacje? Do wakacji jest jeszcze mnóstwo czasu. Zobaczymy, jak to będzie. Gonimy króliczka cały czas i w sumie nie wybiegamy za bardzo do przodu. Czy będzie może jakiś sklepik z koszulkami, kubkami i tak dalej? Gdzieś myśleliśmy o tym, na razie temat jest, że nie chcemy sprzedawać kubków. Znaczy, bo tu jest nagrody. Jedna taka uwaga. My nie chcemy, żebyście mieli poczucia, że my jakoś, bo my chcemy po prostu, nie wiem, to zabrzmi dziwnie, być uczciwi wobec was, nie chcemy jakoś na tym, co robimy, tworzyć nie wiadomo jak wielkiego biznesu, ale no to jest oczywiście też projekt biznesowy, to nie jest też tak, że my, no bo to dużo czasu zajmuje, tak? Mateusz pracuje, tak naprawdę można powiedzieć, słuchajcie, i to szczerze, pensja, bo mamy jakiś tam układ biznesowy, dzielimy się tymi przychodami, natomiast większość tych przychodów no to jest etat Mateusza, tak, Mateusz pracuje tu na pełny etat, no ja w tym momencie też, chociaż no przychody mam, wielokrotnie mówiłem też z innych obszarów, tak, tych wcześniejszych, którymi się zajmowałem, tak, głównie jeżeli chodzi o jakieś inwestycje, giełdę. Tu też odpowiadam, nie posiadam w tym momencie żadnych mieszkań w Polsce, nie jestem rentierem, tak, nie wyzyskuję biednych tutaj emerytów i nie wiadomo kogo, bo tu też takie jakieś, bo ja kiedyś napisałem, że jestem rentierem, no i wszyscy zrozumieli, jak rentier, no to musi mieć mieszkania. Nie, słuchajcie, rentier to też oznacza, że może mieć jakieś papiery wartościowe czy inne udziały, tak, no i tyle, tak. Na to jest coraz mało czasu, najwięcej poświęcamy na tworzenie tych materiałów YouTube'owych, natomiast no pamiętajcie, że te wszystkie pieniądze, które nam wpłacacie, no to jest na rozwój kanału, no i na utrzymanie tutaj Wacusia, Mateusza, tak, no i to tak wygląda. Tak, czy myślicie, że będzie się działo w Rosji po wojnie? Ciekawie. Tak, No, tak. To znaczy ja od jakiegoś czasu mówię, że dopiero po wojnie to będą jaja, bo większość tych rzeczy, które teraz są ukrywane, być może wypłynie. Trzeba będzie się zmierzyć też z nową rzeczywistością powojenną. Kwestia, jak przeorganizować całą gospodarkę, co zrobić politycznie, co zrobić z ludźmi. Ludzie będą tracili pracę w wielu sektorach, więc ten temat Rosja po wojnie jest niesamowicie ciekawy. I jak wiecie, my też za dużo informacji o wojnie nie podajemy. Raczej skupiamy się na tej ekonomii i wydaje mi się, że to nie zniknie. Pytanie, czy zniknie wasze zainteresowanie, bo to jest gdzieś kwestia. Tak, no na pewno będzie mniejsze zainteresowanie i to wiemy. Tu pytacie się, czy będzie, no i z tym się godzimy, tak? Pytacie się, zdjąłeś mi to pytanie. Oj, przepraszam. Ale tu ważne, bo Montero przyłączył, widzę, że też wpłacacie na Patronite, jeszcze raz duże podziękowania, że to tak jesteście w stanie też podzielić, tak, słuchać nas i jednocześnie też wpłacać.
i stawać się patronami. Czy będzie więcej o ropie? No ja bym bardzo chciał. No to też jak gdyby wyjaśnię, skąd ta ropa, tak? Bo to wynika ja z wykształcenie moje nie jest związane z ropą. Mój ojciec był związany z rynkiem, z gazem, z ropą, tak. Takie wykształcenie miał, no i ja mając te 5-7 lat musiałem tam na różne tematy odpowiadać tacie, on mi tam dawał jakieś książki. Ale to już wtedy on chciał, żebyś opowiadał mu, żebyś Tak, już miałem, tak, bo on tam takie jakieś zagadki dał, tak, bo on czytał takie książki branżowe i tych książek było, słuchajcie, na temat ropy, gazu, no mnóstwo. No czy jak inne dzieci miały takie baseniki z wodą na wczasy, to co miałeś taką z ropą i się tak taplałeś? Nie, mój akurat bardziej w gazie zajmował się naprawą gazociągów wysokoprężnych, natomiast oczywiście tam wcześniej miał też takich kolegów, jeżeli chodzi o właśnie gazownictwo, to wydobycie i tak dalej. No i stąd nie chcąc trochę tak przez tą osmozę nabrałem tych pewnych informacji w wieku tych 5 lat. Jak nie odpowiesz, to nie wyjdziesz się bawić z kolegami. Żartuję, ale faktycznie tata chciał, żebym ja poszedł w tym kierunku. Skończyłem kilka kierunków i informatyczne, i ekonomiczne. No i tam już nie będę opowiadał tego życia mojego, bo to już wielokrotnie opowiadałem, tak. A więc no wyszło tak jak wyszło, teraz jestem, tak jak mój syn mówi, youtuberem, chociaż marnym podobno, bo nie mam 100 000. No dlatego ja chcę, żebyśmy mieli 100 000, bo zdobędę szacunek syna, więc jeżeli tutaj jesteście w stanie mi pomóc, no to pomóżcie tej ojcowskiej miłości i dawajcie suby. Nie, to sobie żartujemy, ale bo ciągle mnie syn pyta, ile masz teraz tych subskrybentów, ja mówię te 36. No nie jest źle, ale że słabo. Tak, bo on tam ogląda, no i ci tam na tym Minecrafcie czy na innych, tak, mają tam po 200-300 tysięcy, no i tak. Może musimy chwilowo zmienić content i grać w Minecrafta. Tak, ja mówiłem family content, próbowaliśmy ostatnio w Jaruskim, no ale chyba nam nie do końca wyszło. Dobry był początek, później. No początek zapowiadało się nieźle, tak. Że nas nie zbanują, tak się zapowiadało. Słuchajcie, czy możliwe jest podczas programów zdjęć i wykresów obrazujących temat? Tak, jeżeli tylko jesteśmy w stanie przygotować taki wykres przed programem lub przed komentarzem dnia, to tak, bo musicie wiedzieć, o co chodzi. Najczęściej te dane są w rosyjskich mediach, w rosyjskiej prasie, ewentualne stworzenie tego wykresu chwilę trwa. Na przykład Paweł zbiera od 5 do tej 8 te materiały i czasem po prostu fizycznie przed wejściem do programu nie ma takiej możliwości. Natomiast w komentarzach, jeżeli są jakieś wykresy, jeżeli zdążymy przetłumaczyć i tak dalej, to udostępniamy. Wiemy, że nie ma tego aż tak dużo. Natomiast jak coś zdążamy i jesteśmy w stanie zrobić, to owszem. Tu domagacie się jakichś dekoltów. Słuchajcie, no Kosmato to bez sensu. No nasze dekolty, czy wyście zwariowali? Nie sądzę tak, żeby tak. Ktoś chciał oglądać. Czy inwestujesz w krypto? No dobrze. Tak, ale mało. Może tak powiem. I nie polecam. Jeżeli coś, to tam się wcześniej bawiłem. Raczej mało w altcoiny, więcej w te główne, chociaż zdarzyło mi się, natomiast mało, tak? Nie jestem akurat zwolennikiem, uważam, że to jest taka typowo spekulacyjna, że tak powiem, inwestycja, daje zarobić, natomiast szczególnie ostatnio dawała zarobić, a więc no przyznam się szczerze, że coś kupiłem kiedyś, coś sprzedałem kiedyś, wyszedłem na tym w miarę dobrze, natomiast uważam, że bardzo małą, może inaczej powiem, bardzo małą część portfela w to zainwestowałem, a więc mogłem sobie na to pozwolić. Nie polecam inwestycji dużych, bo duża stopa ryzyka jest na takich aktywach.
Czy będzie kontynuacja o inwestowaniu programów? Słuchajcie, zamknęliśmy odcinek na tym, że wpłaciłem 1000 złotych i kupiłem obligacje i to sobie tam leży, bo Nie wiadomo, co się stało. to sobie tam leży. Milion może. Być może już jest tam milion. Natomiast jeżeli będzie kontynuacja, to ruszymy od tego miejsca. Specjalnie jest to nieruszane, żeby móc to kontynuować od tego miejsca i rozbudowywać. Były problemy z tymi rosyjskimi wymuszeniami jakimiś. Zobaczymy, co się okaże dalej. No tak, chcieliśmy to robić, być może właśnie też powiedzmy, bo już godzina jest, powiedzmy, co nas czeka. Tu pytacie się, ile ma mój syn lat, już mówiłem, ma 10 lat. Subów, ile on by chciał? No 100 000, żebyśmy mieli i wtedy pewnie jakoś łatwiej byłoby mu w szkole. Powiedział, że tata ma 100 000. Pytacie, czy czekolada była jedzona, jak ktoś przeoczył. No to właśnie. Trudno, ale było, tak? Było. Trzeba teraz wszystkie, bo to w Jaruskim było, Tak. powiem, żeby nie było tak, że tak utrudniam, na końcu była jedzona Po napisach. czekolada. To już jeszcze łatwiej. No ale to można sobie. Tu Łukasz pyta, czy może mnie adoptować. Panie Łukaszu, nie wiem. Proszę wysłać CV, tak? Nie wiem, na czym to miałoby polegać, ta adopcja. Rozumiem, że pan jest niepełnoletni, więc tu proszę napisać, w jakim pan jest wieku i jak to miałoby wyglądać. Czy mój syn musi czytać książki? Nie, ja tylko takie miałem książki i to nie jest żart, to prawda była. Natomiast mój syn... Właśnie, co mój syn? Lubi grać w FIFA i w Minecrafta. I grać w piłkę. Nie, on lubi jakąś taką, on jest taki sportowy, tak? A więc on lubi takie, tak ja może mniej wyglądam, chociaż ja też dużo sportów kiedyś uprawiałem. On jest w klasie sportowej, lubi sporty, chyba wszystkie sporty, szczególnie te indywidualne, łyżwy, narty. No nie wiem, chcecie słuchać o moim synu? Trochę bez sensu. Myślałem, że o Rosji chcecie słuchać, tak, a nie moim synu. No, jest normalnym dzieckiem, tak, chłopcem, tak, bardzo lubiącym sport i pewnie jakąś tam właśnie jakieś takie sporty indywidualne, ulubione to chyba są łyżwy i narty, takie zimowe. No, jakaś piłka ręczna, o takie rzeczy, tak, no to mój syn lubi. Do kogo obecnie dzwoni fotowoltaika? Do mnie Teraz? nie dzwoni. To teraz nie dzwoni, ale często dzwoni. Mam poblokowane wszystkie numery, ale potrafią dzwonić z kolejnych. Ale ja mówię, bo ja mam zainstalowaną, mówię, że mam zainstalowaną, ale się nie zrażają i chcą mi znowuż proponować, tak. To astów nie można robić na YouTubie, no bo można zostać zbanowanym. Nie można, słuchajcie, i to też poważnie, też trzeba to ograniczyć, bo family content nie wolno promować, no i też jeżeli chodzi o polskie tutaj przepisy, nie możemy promować takich rzeczy. O, widzisz, tu masz pomysł na nowy kanał, może taką odnogę. Content familijny. Syn mi proponował, że on by jak pyknął, to by pyknął tam w tydzień tam 10 000. Mówię, no to synu pokaż, tak, ale jakoś się na tym zakończyło, tak. No okej. Słuchajcie, minęła godzina. Wydaje mi się, Paweł, że warto powiedzieć o naszym nowym pomyśle, bo Tak. Wypada nam powoli kończyć, a nic nie powiedzieliśmy w sumie. Tak, no a tu wszyscy się tych nowości tak spodziewają, co będzie. No możemy powiedzieć, że tak, nowi staży prowadzący zostaną utrzymani, czyli pracę zachowa Mateusz, Marek Meissner i Łukasz Kobierski, tak. Tutaj również na ten moment zobaczymy też, jak będzie współpraca z Maćkiem, tak, bo Maciek ma straszliwe problemy, jeżeli chodzi o YouTube'a.
bo content wojenny w tym momencie YouTube oszalał i tnie wszystko jak szalony. A więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o kwiecień i maj. Zresztą to widzieliście, że ostatnio materiału nie było, tak, a jeszcze wcześniej ten materiał poszedł tylko z mojego kanału, no bo tutaj nie było możliwości puścić z kanału Maćka. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. Też z Maćkiem będziemy na ten temat rozmawiać. Jest też pomysł, że tak powiem, modernizacji tego formatu, ale też jest pomysł nowego formatu. Przynajmniej jednego, pewnie więcej będzie. Tak. Będziesz mówił, czy ja mam mówić, czy... Mów, to mój format, ale mów. Okej, format, a właściwie grupa może formatów, bo to jest ważne. Słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście, dla tych, którzy oglądają CEP Global i CEP Chiny, to po jakimś czasie te informacje się przepływają, przenikają, uzupełniają. I to wydaje nam się był bardzo dobry ruch, żeby rozszerzać informacje z Rosji o wiele innych elementów, bo przynajmniej widzimy, jak mniej więcej działa świat. Natomiast nie ma czegoś takiego, przynajmniej nam się wydaje obecnie, jak głos z różnych stolic, jak odbierają w różnych krajach czasem te same wydarzenia. I nie wiem, jak się będzie rozwijał ten pomysł, ale mamy plany i mamy pomysły na to, żeby zapraszać ludzi, którzy specjalizują się, tak jak na przykład Łukasz, w jakimś kraju i przygotowywać głos ze stolicy danej, czyli informacje prasowe. I to przeprowadziliśmy już eksperyment taki. W zeszłą sobotę zamiast Kremlinki mieliście wywiad z Olą Fedorską i ona przygotowała dokładnie 5 artykułów z niemieckiej prasy, z niemieckich wiadomości i przedstawiła punkt widzenia, jak to wygląda w Niemczech. Wydaje mi się, że to jest coś, właściwie to Pawła pomysł, nie, że mnie się wydaje, bo to Paweł wpadł na ten pomysł, że to jest bardzo ciekawy koncept i spróbujemy to po prostu w jakiś sposób dograć, żeby można było, żeby my jako Polacy, żebyśmy mieli świadomość, jak patrzy się na pewne sprawy z Rosji, z Chin, być może z Niemiec, być może z innych stolic jeszcze, może z Ukrainy i chcielibyśmy coś takiego skonstruować. Tak, na początku chcielibyśmy, żeby powstawały informacje na temat właśnie tego punktu. Tego brakuje, tak, bo my niestety w Polsce staramy się wszystko patrzeć z polskiej perspektywy, a merytorycznie, no ambitny projekt, zobaczymy, czy się uda. No chcielibyśmy, żeby patrzeć w perspektywę z różnych punktów widzenia, różne informacje, bo dla nas ważne jest, nie wiem, to, że nasz prezydent spotka się z Donaldem Trumpem, natomiast myślę, że mało kogo interesuje na przykład to w Kijowie czy w Berlinie, tak, bo ich interesuje zupełnie coś innego. No i chcielibyśmy też pokazywać te perspektywy i często też patrzeć na różne pomysły. Chcielibyśmy też docelowo robić właśnie taki kalejdoskop, tak, czyli coś takiego jak kolacje czwartkowe, w oparciu tutaj już o stałych współprowadzących, no bo chcemy do tej współpracy zaprosić kilka osób, no i to będzie stopniowy proces, to nie będzie tak, że w danym tygodniu wystartujemy z 5 nowymi formatami, natomiast no, tych formatów powinno przybywać, jak i prowadzących powinno przybywać. W maju będzie 1 lub 2 nowych prowadzących, to już zapowiadamy. Jeżeli się uda, jeżeli się nie opóźni, jeżeli się opóźni, to będzie czerwiec, ale no, zapowiedzi są takie, że chyba startujemy z kolejną osobą od 20, już nie pamiętam. Chyba od 12. O 12, widzisz, ty pamiętasz lepiej, od 12 maja, tak, a więc tutaj będziemy też oczywiście wcześniej informować, tak, zobaczymy, czy wszystko się uda przygotować na ten czas, żebyśmy teraz jeszcze nie spalili tej osoby i prowadzącego, no znana osoba, która dla was nie będzie nowością, a wiele osób lubi, tak, no i chcemy
zwiększać i w którymś momencie też chcemy takie wspólne, czyli głos Moskwy, głos Kijowa, głos Berlina, głos Paryża i tak dalej, i tak dalej. I sobie wtedy robić dyskusje właśnie w jakiś sposób na różne tematy i patrzeć różną perspektywę. Taki zamysł jest. Co z tego wyjdzie? No zobaczymy jak to będzie. Tak, będzie coś takiego jak CEP Ukraina. No właśnie to jest coś, o czym myślimy i próbujemy dograć, zobaczymy. I w oparciu bardziej o ukraińskie źródła, bo tu nie chodzi o same źródła, bo źródła to mogą być różne, tak? Bo my często też korzystamy przecież z Unianu, tak, z ukraińskich źródeł, tak, czy z polskich, czy z Reutersa, czy z Al Jazeera, czy nie wiem, tam CNN-u i tak dalej. Chodzi o perspektywę, tak? No bo my inaczej postrzegamy, a inaczej osoby. Tu chodzi o to, żeby był głos z danego państwa i raczej patrzeć na tą perspektywę. Nie zapewniłeś sobie pracy. No i Wacusiowi, przepraszam Wacuś. No ale i Paweł też zostaje z tego co wiem. Więc... Tak, no i tu jest taki pomysł właśnie, żeby przebudować przy tym formacie ten Dziki Wschód, tak, bo to byłby ten głos Moskwy, no i zobaczymy, na razie pewnie ja, ale są różne pomysły na kogoś innego, już wpisujecie jakieś, tak, no tutaj słuchajcie, słuchajcie, żeby coś zorganizować, to po prostu potrzeba znaleźć osobę kompetentną, 2, która jest w stanie ciekawie opowiadać i którą zaakceptujecie, 3, jest to jakiś rodzaj zobowiązania na wiele miesięcy. Tak, bo to jeszcze jest jedna rzecz, trzeba też nie jest tak, że te wasze wpłaty, tak, i wsparcie, to jest tak, że my się dzielimy, no i osoby, które są, to mogą potwierdzić, które u nas są prowadzącymi, no po prostu otrzymują odpowiednią część tych wpływów, które my otrzymujemy, tak, czy z Patronite'a, tak jak w przypadku Marka, czy Łukasza, tak, no dzielimy się tymi wpływami, tak, żeby, no bo tak jak gdyby, bo to ma sens, tak, ma to jak gdyby sens taki biznesowy, tak, żeby to trwało więcej, a nie na zasadzie, że my tam coś tam przez miesiąc, 2 miesiące i tam za friko kogoś będziemy zapraszać i ktoś coś będzie robił, a w sumie po 3 miesiącach mu się znudzi. Tak, no i jeżeli będzie stała współpraca z kimś, umawiamy się, że co weekend przez najbliższe to jest taki miesiące. rodzaj spółdzielni bez jak gdyby już wchodzenia w te szczegóły, no bo to myślę, że akurat was mało interesuje, jak tam my się rozliczamy. Tak. Natomiast wydaje mi się, że to jest kierunek, w którym Kremlinka może iść i może się rozwijać i wtedy bez względu na to, czy wojna będzie trwała, czy nie będzie trwała, jak będzie wyglądał nasz świat, to zawsze będzie coś ciekawego na Kremlince, żeby obejrzeć. Tu piszecie o Marcinie Strzyżewskim. Wyłączyłeś. Okej, przepraszam. My akurat, ja osobiście Marcina nie znam, tak? Oglądam czasami jego programy, uważam, że wartościowe i fajne i je lubię, natomiast osobiście go nie znam, nie mam do niego kontaktu. W tym momencie, jeżeli Marcin nas ogląda, no to jak najbardziej jesteśmy tutaj, bo zawsze jesteśmy otwarci na współpracę i to wielokrotnie też pokazywaliśmy z takimi opcjami, które mają inne spojrzenie, tak, na dane rzeczy. Akurat z Marcinem wiele nas łączy, jeżeli chodzi o cenę, szczególnie tego reżimu, no bo mamy bardzo krytyczny tutaj stosunek do obecnego putinowskiego reżimu, za którym nie przepadamy oboje. Obaj. Tak. Właśnie, oboje powiedziałem, tak jak ty. No właśnie, to taki żart. Nie, tak, obaj nie przypadamy i Mateusz też nie przypada, a więc to nas na pewno łączy. A jeżeli z panem Budziszem, tu pytacie, no tak możemy teraz wymieniać, z panem Budziszem, nawet dzisiaj rozmawialiśmy, że trzeba odnowić, bo miało być i SF się do nas nie odezwało i tutaj rozmawialiśmy ostatnio, żeby ponowić te kontakty już bezpośrednio, bo tam była jakaś osoba, która ze strony jakąś tam nazywa, nie Science, Strategy and Future, tak. Z Wojtkiem Szewko pytacie, jejku, to teraz będę tak. Wojtek Szewko, już mówiłem, to jest mój kolega ze studiów, ale Wojtek teraz jest strasznie zarobiony.
Nawet ostatnio coś pisałem do niego, napisał, że ma dużo rzeczy. Pewnie coś nakręcimy, tak? Natomiast kiedy i co, no to tego nie wiem. Tak, słuchajcie, też w dalszym ciągu zapraszam ja do programu Porozmawiajmy, jeżeli wśród Was dalej są osoby z ciekawymi zajęciami. Tu już kilku z Was było w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy. Ja bardzo chętnie będę rozmawiał, wrzucajcie pomysły, jak ja będę miał jakieś pomysły, to też będę informował, no bo to też jest fajny format, zawsze to nie muszą być osoby z pierwszych stron gazet, ale które mają bardzo ciekawe informacje i bardzo fajnie opowiadają, więc tworzymy i będziemy. Pytacie o Wojtka Jakubika, z Wojtkiem Jakubikiem będą materiały co miesiąc. Tak, więc cykl można powiedzieć, że już miał swoją premierę i to będzie takie miesięczne podsumowanie. I pierwsze podsumowanie za nami. Nie wszystkie będą może tygodniowo, niektóre może będą właśnie w rzadszych okresach, jak z tak, Wojtkiem. Z Wojtkiem się, tak. Więc myślę, że jest to całkiem okej. Jak wygląda współpraca z Piotrem Zychowiczem? Chodzi o to, jak wygląda to od zaplecza? No to możemy powiedzieć, dzwoni i mówi dzień dobry, coś i że na jutro. No już tam mówi na cześć, no bo tam jesteśmy na tak, no ale to mówię to pierwsze, no i że na jutro czy na pojutrze byśmy porozmawiali, tak, nie, okej, no i później jest spotkanie za kulisami, takie z 5 minut, i nagrywamy i leci. Piotrek był u nas, tam widzieliście materiał. Tak. Pozdrawiamy. Pewnie za jakiś czas też Piotra zaprosimy, bo tutaj akurat ma dużą wiedzę, jeżeli chodzi też o Bliski Wschód, tak? Nie każdy o tym wie, ja to często podkreślam. No, bo każdy go kojarzy z tej historii realnej, natomiast myślę, że to też jest ciekawa osoba. Nie oceniam poglądów Piotra, bo tu też często mylicie. Tak samo nie oceniam poglądów Wojtka, bo to nie oznacza, że te poglądy mamy gdzieś zupełnie zbieżne. No każdy jest inny i ma jakieś tam swoje. No i nawet jak porównujemy Piotrka i Wojtka, tak, no to pewnie na ten Bliski Wschód mają różne poglądy. Pewnie byłoby ciekawie kiedyś ich we dwójkę zaprosić i sobie porozmawiać, bo czegoś takiego też nie było. Kiedy Piotrek napierała? No z Piotrkiem jesteśmy cały czas w kontakcie. Tu akurat Piotrek jest najbardziej chyba kontrowersyjnym gościem, który do tej pory zapraszaliśmy. Pewnie też zostanie zaproszony, bo cenimy to co mówi, chociaż jeżeli chodzi o sposób oceniania innych, no to nie jesteśmy jakimiś wielkimi fanami, tak? Tego, jak on to robi, natomiast to jest jego decyzja, tak? Jak on ocenia, powiedzmy, swoich, nie wiem, oponentów, nie wiem jak nazwać, tak, te osoby, które krytykuje. Nie wiem, w sumie nie nam oceniać. Każdy nie nam, tak, to każdy robi co chce, tak, no dokładnie. Otwarci na współpracę. My jesteśmy bardziej, żeby z nami porozmawiać, niż się pokłócić. Też staramy się nie wdawać w dramy, chociaż czasem ciężko uniknąć jakichś, ale staramy się. Tak, nie staramy się obrażać, no staramy się przede wszystkim robić jakąś tą misję, czyli dostarczać tych informacji. Chcemy właśnie teraz dostarczać różne punkty widzenia. No i myślę, że z czasem będzie nam łatwiej. No i tu mamy, widzisz, na przykład od pani Lili z panem Budziszem, Szewko, co mają do powiedzenia, to wiemy z innych podcastów. Ja też często mam takie zdanie, że w sumie mówią i wiemy, co mówią i czy nie lepiej zrobić z kimś nowym. Z drugiej strony ludzie lubią ich oglądać, też fajnie skonfrontować. No ale my nie robimy nie robimy codziennie, my nie jesteśmy właśnie takim kanałem, który opiera się na wywiadach, czyli codziennie inny gość, tudzież w kółko kręcimy się wokół tych samych i co 3 dni ich zapraszamy i tylko na zmianę zmieniamy, tak mamy jakąś tam, my jak gdyby, jeszcze raz, przekazujemy wam informacje, czasami jest to komentary, no i chcemy też, żeby te komentary coraz było bardziej ciekawe i coraz bardziej interesujące, bo
jeżeli chodzi o codzienne te informacje z Rosji, no to w naszej opinii wydaje się, że robimy to w rzetelny sposób, no i tutaj pewnie na ten moment nie będzie żadnych zmian, jeżeli chodzi o nas, tak? Czyli robimy to we dwójkę i tak zostanie jeszcze przez długi czas. Paweł, żona pana Arka czeka wciąż. Ale to ja mówiłem, to trzeba, panie Arku, sięgnąć do pierwszych Kremlinek, bo było wytłumaczenie, tak? Co W dwóch oznacza zdaniach Kremlinka. powiedz, no bo ludzie nie wszyscy będą oglądali 700 Tak, bo materiałów. tu część mówiła, że to jest alkohol. Nie, znaczy podobno też jest, natomiast tak, Kremlinka oznacza tajne dokumenty Kremla. Mhm. No, No i tak jak gdyby taki, znaczy takie tak za kulis można powiedzieć. mhm. No i tak w slangu powiedzmy tym rosyjskim, tak to jest często postrzegane. Jeżeli ktoś jest w stanie, może sobie odnaleźć pewnie gdzieś w sieci na ten temat. Mówiliśmy chyba też jakiś taki artykuł na ten temat puściłem tylko dla osób wspierających czy patronów, już nie pamiętam. A więc no taki z podtekstem, tak, ta nazwa była. Dla większości to się kojarzyło z wódką. Tak. Mhm. Tu była pani, która zna się na energetyce i przejechała się po energetyce polskiej, europejskiej, też po części po nas. Czy można mi przypomnieć, jak się nazywa? Aśka Kędzierska. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. Dobra, słuchajcie, myślę, że wszystko, co chcieliśmy wam przekazać dzisiejszego popołudnia, już przekazaliśmy. No i Korupcja i negatywne aspekty tak? życia politycznego. Linka nam szybko wszystko wyjaśniła. Tu prosicie o jakieś. My nie recenzujemy czyichś kanałów. Każdy stworzy i. Znaczy, Atora kojarzę tego pierwszego. Bo to jest chyba ten sam, tak? A ja nie widzę. Wideo prezentacji, tak, to jest Tak, ten ten sam. sam. Mhm. Nie recenzujemy czyichś kanałów. Ma swoją widownię i okej, tak. Ja chyba, nie wiem, z raz czy dwa razy oglądałem jakieś informacje tam zawarte i nie recenzuję, nie grilluję, nie recenzuję czyichś. A ja widziałem kilka z Rzeczy. Jasnowidzem Jackowskim. Fajne. U niego? Tak, No to ubawiłem musisz się. mi. To akurat bym obejrzał. To akurat tego nie widziałem. Mhm. To Tam mogłoby jest być stała ciekawe. seria. Tak, tam jest stała Tak, a seria. to nie widziałem. Mhm. E, Dobrze, no to słuchajcie, życzymy wam miłego popołudnia i jeszcze raz dziękujemy za to, że jesteście z nami, bo robimy to też dla was, przede wszystkim dla was. Fajnie jest z wami sobie porozmawiać, fajnie się pracuje dla was, wiedząc, że wy oglądacie i że lubicie to, co robimy. Przyjemne uczucie. No i co? Do zobaczenia jutro rano. CEB Global już jest nagrany, jest dużo o Niemczech, Jest o ropie. jest o ropie, jest o Argentynie, więc serdecznie zapraszamy i jutrzejszy Jaruski bez reklam, bez cenzury. Gorąco zachęcamy. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.